Potoczny! Dobry, panie Kolasa. Gdzie tam dobry? Ten niewnięty morwa oszalał. Kto oszalał? No, Olaf Maczeta. Jak się nie pospieszysz, to po swoich kolegów z czarnymi workami możesz dzwonić. To młody Lesień. Szybko, pierwsze ci po lewej. To była najgorsza ulica na Korczaku. Matki nią dzieci straszyły. Moja mnie też. Mówiła, że jak będę niegrzeczny, to przyjedzie pan z Mrocznej i mnie zabierze. Meldunek na tej ulicy gwarantował robotę w gangu, bez chrztu i okresu próbnego. Jeszcze raz usłyszę mnie! Gdzie on jest? Ostatnie! Samotna! Puść te maczety! Rzuć te maczety! Pomoc! Zaraz tylko się dowiem, nie? Głuchy jesteś? Już! Moja ręka, ała! Na kolana. Ała! Na kolana mówię. Mówię na kolana! Się! Suko jedna, ty! Moja ręka, ała! Suko jedna, ty! Spokojnie, młody. Spokojnie. Moja ręka. Jedzie pomoc. 05 do 00. Przyślijcie mi natychmiast karetkę na Mroczną 6 przez 1. Młody chłopak wykrwawia się zaatakowany maczetą. Kundlo, wypuść mnie! Stul pysk! Twarzą do ściany! Trzymaj się. Piękna bestia. Jeździsz nią na zloty? A ile ona wyciąga? A w deszcz? Nią jeździsz? Człowieku, idź być namolny gdzie indziej. Gdzie indziej to się mogą bardzo ucieszyć z informacji, które mam dla ciebie. No to czemu od razu do nich nie poszedłeś? Pierdoli mi tu farmazony o motorach. Dostawa ma być z Włoch. Dla hrabiego. Co, już mu pizza z Gorczaka nie wchodzi? Dostawa towaru. Najczystsze partie. Można niezłe pieniądze na tym przytulić. Czy ja mam na czole napisane frajer? Ale nie znasz jeszcze szczegółów. Wypierdalaj. Bo zrobię z ciebie smar do części. Nie szarp się! Sierżancie, pomóżcie! To jego krew? To do szpitala. W szpitalu jest ten, co krwawi. A powinien być w kostnicy! Ja to zrobiłem! Dla mojej Sylwii miałem prawo jako ojciec! Maczetą będziesz prawo egzekwować. Się no nie wpierdalaj! Porządek bym z Nojkiem zrobił! W samochodzie są fanty do zabrania dla techników, więc niech to zrobią i wołaj rechnik. Zawołam. Lubi krwiste. Halo? Jak? Pani Mario, to chyba nie ma sensu w ogóle. Spławił cię? No od razu w ogóle nie chciał mnie słuchać. To cię nie uda. Uda. Uważaj na każdy twój krok. Na pewno masz już ogon. I nie dzwoń więcej. To jest debil. Halo? Halo? Z tego będą same problemy. Trzeba tylko cierpliwie zaczekać. Zaczekać? Jak na dobrą pieczeń. A więc zaginęła panu córka. No chyba już mówiłem, nie? To dlaczego nie poszedł pan na policję, tylko udał się uzbrojony w maczetę do mieszkania poszkodowanego? Bo go zajebać chciałem. W
Wkurwiał mnie od początku. No ty wiesz, że to, co mówisz, działa na twoją niekorzyść. Że wszystko idzie do akt, nie? W dupie mam wasze akta. Ruchał mi córkę nieletnią. A że policja ma na to zlew, wziąłem sprawę w swoje ręce. Czyli Emil Lesień jest chłopakiem pana córki, Nie Emil, Kamil. ale do szpitala trafił Emil. O, bo jebłem, co się przytrafiło. Akurat brat dostał w zastępstwie. Obaj z tej samej suki. Dzwonili ze szpitala. Nie udało się uratować ręki chłopakowi. Zrobił z niego kalekę gnoju. Odpowie pan za ciężkie uszkodzenie ciała, a być może nawet za usiłowanie zabójstwa. Temu Kamilkowi też łapy poucinam. Niech tylko dorwę gnoja. Słuchaj, dokończę przesłuchanie sama, a ty sprawdź, co z tą córką. Czy rzeczywiście zaginęła, czy jest jakieś zgłoszenie w tej sprawie. Może jest z tym Kamilem. Tak czy inaczej, dziewczyna, która się błąka sama na kurczaku, na pewno jest w niebezpieczeństwie, trzeba ją odnaleźć. Roześlę rysopis do wszystkich patroli. Zapytam też Kolasy, może coś wie, zresztą może już tutaj jest. Ma zeznawać jako świadek. Powodzenia. Olaf Morwa, pseudonim Maczeta. Co o nim wiesz? Jak mogę tego chuja bardziej pogrążyć? Słuszę uprzejmie. To co on tam wyprawia? Burdy, awantury. Zastrasza, jak mu kto podpadnie. Już parę osób tą maczetą pouszkadzał. Ale przeżyli. Wszyscy swoi. Siedzą cicho. Boją się. Bo jak mu kto podskoczy, to ten psycho rodzinę mu nachodzi. Ten Kamil Lesień, poza uwiedzeniem córki Olafa, czym się mu podpadł? A to mało. Maczecie wiele nie trzeba. Ale żeby tego biednego Emilia tak potraktować, on z jego córką nie miał nic wspólnego. A znasz tego poszkodowanego? To swój chłopak. Wszystkim w kamienicy coś naprawia. Złota rączka, grosza nie bierze. A jego rodzinę znasz? Tylko tego brata ma. Ale jak kaleką będzie, to co się z nim stanie? Zapije się. Na zatracenie pójdzie. A ten Maczetę zawsze był taki wyrywny w obronie swojej córki? W obronie dziewucha co tydzień nowym siemniakiem ozdobiona. Nagrałem ostatnio, jak ją ganiał. Ty suko jedna! Będziesz mi się tu szalać z jakimś zerem po dzielnicy? Dobra, daj mi spokój, do tego kolega! Nie pyskuj. Kar jest w porządku. Tak? No stój, bo wszystkim pokazujesz! Do domu! Już ja sobie z tobą porozmawiam. Do domu! Ten filmik będzie potrzebny jako dowód w sprawie. A w papierach ten Olaf Morwa figuruje jako wdowiec, zgadza się, nie? Ale żyje z konkubiną. Kinga. Nazwisko Pilecka czy jakoś tak. Dobra. Sprawdzimy ją i spróbujemy z nią porozmawiać. To wszystko. Ale jeśli byś spotkał tego Kamila gdzieś w okolicy, to daj mi znać. Psom? Jeszcze czego? Mnie. Nie psom. Jasne. To wszystko. Idziemy. Olaf Morwa, jego córka i konkubina to była typowa rodzina z Mrocznej. Zadłużona w chwilówkach, socjopatyczna, bez perspektyw i w oparach alkoholu. Nic dziwnego, że ta dziewczyna chciała zawalczyć o siebie i uciec. Pytanie tylko, czy nie wpadła z deszczu pod rynnę i czy nie groziło jej większe niebezpieczeństwo. Tu o dziecko chodzi. Jak można pozwolić, żeby coś takiego działo się w biały dzień? No pani z Gorczaka jeszcze się pyta? Ale ja żądam, żeby natychmiast coś z tym zrobiono.
Aspirant Andrzej Potoczny. Czy mogę pomóc? Od 10 minut tłumaczę, że przez tą lokalną patologię przyszłość tego dziecka wisi na włosku. Ktoś się zastrasza? Coś ci grozi? Gorzej. Napadli go, takie chuchro. Wstydu nie mieli. Skrzypce mu ukradli, kiedy wracał z lekcji. Kto by skrzypce kradł? Melomanów to my akurat za wielu nie mamy. Będziemy musieli spisać zeznania. Zapraszam do mnie. W jaki sposób doszło do kradzieży tych skrzypiec? Antoś wracał ze szkoły. Od roku 3 razy w tygodniu chodzi na lekcje takiej skrzypaczki, co do emerytury dorabia. Dobra kobieta, dobrze uczy, nie pieści się, więc wiem, za co płacę. Rozumiem. Wróćmy do tego, co jest istotne. To wszystko jest istotne, panie dzielnicowy. Antoś wracał z lekcji, ktoś go napadł i ukradł mu skrzypce. Tak było, Antoś? A jak wyglądał ten napastnik? Sam był? No, sam. Kobieta, mężczyzna? Mężczyzna? Chyba. Nie wiem. Twarz była zasłonięta kapturem. A wzrost? Nie za wysoki. Nadprzeciętny. A w co był ubrany? Miał spodnie, bluzę, kurtkę miał i czapkę, ale nie miał szalika. Kolor? Miał chyba jasną kurtkę i niebieską czapkę? Niebieska czapka, tak? No, jakoś tak. Coś mówił? Nic nie mówił. Wyrwał mi tylko skrzypce, odepchnął mnie i uciekł. Wiedział, co kradnie łobuz jeden. Te skrzypce kosztowały 3000 zł. 3000 złotych! Cały rok na nie odkładałam. Ten, kto to zlecił, wiedział dokładnie, co chce zdobyć. Pozostaje nam jeszcze tylko opis tego instrumentu i zdjęcie, jeśli oczywiście pani ma. Panie dzielnicowy, nie wie pan, jak wyglądają skrzypce? Wie pani, skrzypce mogą być różne. Mogą być klasyczne, mogą być elektryczne, nie mówiąc już o kolorze. A jeżeli nie wiemy, jak wyglądają te skrzypce, no to też nie wiemy, czego mamy szukać, prawda? No, były takie brązowe. Były pomarańczowe z zielonymi paskami. Pomarańczowe z zielonymi paskami. Wiedziałem, że pani Felicja tak łatwo nie odpuści. Bardzo się starała, żeby jej wnuczek nie skończył jak reszta dzieciaków na Korczaku. Przekazałem sprawę dalej i wróciłem do zaginięcia dziewczyny z Mrocznej. Zamknęli Olafa i już, teraz pewnie siedzieć pójdzie. A czynsz to się sam ma zapłacić, nie? Przepraszam, pani Kinga Pilecka? Zaczekaj. Albo co? Muszę pani zadać kilka pytań w sprawie pani partnera. Morwy Olafa. Zgadza się? Zaczekaj, stara, oddzwonię, psiarnię. Z tą psiarnią będzie pani musiała porozmawiać. Możemy porozmawiać tutaj albo na komisariacie, gdzie pani wybiera. Tutaj, nie będę nigdzie jeździć. No i świetnie. Wie pani może, gdzie znajduje się Sylwia, córka Olafa? Nie wiem, nie widziałam jej. Orientuje się pani, przypuszcza pani, gdzie mogłaby być teraz. Nie wiem, może z tym jej Kamilem, ale nie wiem gdzie. I czy pani partner Olaf zachowywał się agresywnie wobec córki? Zaraz tam agresywnie. Gówniara pyskuje, no to jej czasem przyłoży. No nie tylko można pięścią dotrzeć. Pięścią? Dziecko to jest. Nie stawała pani w jej obronie? Dziecko. No kiedyś to jeszcze stawałam. Ale teraz już nie. Nawet mu mówiłam, żeby odpuścił. Że to nawet śmieszne, kiedy się taką małą leje. Ale wkurzał się i ja też dostawałam. Czasami nawet tydzień do pracy przez limo nie szło. Nie zgłaszała pani tego na policję, prawda? A po co? A co wy byście zmienili? Potem znowu bym dostała na odlew. Zresztą mała zwiała 2 lata temu do babci na rok. Zwiała i wróciła. Czemu?
bo stara kopnęła w kalendarz. I znowu się zaczęło. To też jest jego sprawka. Wie pani, w takich sytuacjach, jeżeli pani partner panią bije, swoją córkę, może pani zgłosić się o pomoc, pomożemy. Jasne. Mogę już iść? Zaraz mam robotę. Jakby Sylwia wróciła, albo jakby pani zmieniła zdanie, że po prostu potrzebuje pani pomocy z zewnątrz. Tu jest mój numer telefonu, proszę do mnie zadzwonić. Jasne, dzięki. Cicho! Do środka! Myślisz, że to kolejne porachunki gangów? Możliwe. Ostatnio dość cicho w tym temacie. Nie kracz. Cześć. 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 Co mamy? Ciało znalazł jakiś facet z psem. Było płytko zakopane. Dziewczyna około 16 lat. Prawdopodobną przyczyną zgonu jest uraz głowy. Sekcja to potwierdzi. Jak długo nie żyje? Od około 3 dni. Jezu. To chyba ta dziewczyna, Sylwia Morwa. Wiadomo, czym została zaatakowana? Tępym narzędziem. Szukamy, ale niczego jeszcze nie znaleźliśmy. Dzięki. Zastanawia mnie tylko, dlaczego została tak płytko zakopana. Może sprawca się śpieszył, albo po prostu nie miał siły kopać głębiej. No przecież mógł gdzieś porzucić ciało. Na robotę profesjonalisty to nie wygląda. A ten jej chłopak, Kamil Lesień, niedawno prysnął z Gorczaka. Może właśnie dlatego? Możliwe. Ale ja bym przesłuchał jeszcze inne osoby. Kogo masz na myśli? Olaf. Bił córkę. Mamy nagranie od Kolasy, na którym widać, jak się nad nią znęca. Zresztą ta jego konkubina też za dobrze się o niej nie wypowiadała. Myślisz, że Olaf zatłukłby córkę i potem odstawił teatrzyk z meczetą, że niby jej szuka? Może dla zmylenia tropu. Musimy pamiętać, że facet jest niezrównoważony emocjonalnie, więc na logiki bym się tu nie doszukiwał, Agata. Dobra, to sprawdź to i motyw konkubiny i daj mi znać, jak dostaniesz jakieś informacje o chłopaku Donatki. Jak podróż? Czego chcesz? Gdzie i kiedy ta dostawa z Włoch? Powiem, ale nie za frajer. No, zostaw. No i? Teraz to już chyba trochę za późno. A teraz? Dobra, powiem. Ale mam nadzieję, że wyjdę z tego żywy. No tego to już ci zagwarantować nie mogę. Zamieniam się w słuch. Czego wy jeszcze, kurwa, ode mnie chcecie? No to
Chyba niepotrzebne. Zdejmuj. Wolę, żeby miał je pan jeszcze zapięte. Pana córka nie żyje. Nie żyje. Jej ciało znaleziono dzisiaj rano. Chciałabym, żeby pan potwierdził, że to ona. O kurwa! Nie! Kurwa, nie! Wiemy, że to nie jest łatwe. Gówno tam wiecie. Myślicie, że tak ją sobie lałem, bo jestem z Mrocznej? Nie, bo jesteś zwyrodnialcem i sadystą. Ona nie żyje. Moja żona. Moja kochana Ewcia. Kurwa! Byliśmy tacy szczęśliwi. Cieszyłem się na to dziecko jak pojebany. Zresztą miał być syn. A nad synem byś się tak nie znęcał? Tamtego dnia razem z chłopakami opijałem to, że będę ojcem. Wypili mo kilka za dużo. Ja odleciałem, a ona... Miesiąc wcześniej sama w domu zaczęła rodzić beze mnie. Sąsiad zadzwonił po karetkę, ale zdołali uratować tylko dzieciaka. Sylwia od początku wdała się w matkę. Jak kropla w krople. Nie mogłem na nią patrzeć, nie mogłem tego znieść. Nie mogłem jej znieść, nie mogłem. Za 2 godziny pojedziesz do aresztu śledczego. Do tego czasu poczekasz w celi. Chcę ją zobaczyć. Chcę zobaczyć moją córeczkę. Kto mi ją teraz odprowadzi na jej ostatniej drodze? A pani Kinga? W dupie będzie mieć pogrzeb. Na paznokcie pójdzie, a nie stepę urządzi. Przypilnuj go, a ja idę robić papiery. Hejo, hejo. Jak tam, misiu kolorowy? Masz coś nowego? Rozmawiałem raz jeszcze z tą konkubiną. Ma alibi na czas zabójstwa Sylwii. Ktoś z rodziny? Sąsiadka. Tyle, że to alibi nie jest za mocne. Piły razem za zawiasy jej brata, babka, no niestety mogła się nie zorientować, która w ogóle jest godzina. A motyw? Myślę, że niechęć do córki konkubenta. To może być za mało. Ciekawe, co z tym jej chłopakiem. Piotrek! Telefon tego Kamila Lesienia, macie coś? Włączył się kilkanaście minut temu do sieci. Loguje się niedaleko kamienicy, na tej Mrocznej. Na Mrocznej. Byłem pewny, że chłopak prysnął i będziemy go ścigać listem gończym. A tu nagle wrócił. Jeżeli to on był sprawcą zabójstwa Sylwii, to ten jego powrót był szczytem głupoty. Chyba że wrócił po to, żeby do końca zatrzeć ślady, na które jeszcze nie trafiliśmy. Czekaj pan, panie Kulasa. Kamil Leśnik pojawił się, widział go pan? Nawet jakbym widział, to parę z gęby nie puszczę. A dajcie chłopakowi święty spokój. Mało miał nieszczęść. Jeszcze z psiarni ma się użerać. Przecież tego mordercę maczetę już macie. Dobra, Andrzej, idę się rozejrzeć. A ty zgarniesz pana za utrudnianie śledztwa? Jakie utrudnianie? Ja nie mam siły już kiwać. To nie te lata. Młody jest u siebie, Andrzej wie. Zjawił się godzinę temu. Otwórz te drzwi, bo je wyważymy. Nie podchodźcie do mnie, stójcie! Spokojnie, chcę tylko porozmawiać. Nie mamy o czym! Chcę porozmawiać o twojej dziewczynie Sylwii. Odłóż nóż. Sylwia nie żyje, ona nie żyje, rozumiecie? Zabiłeś ją i sobie też chcesz to zrobić? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Chcemy znaleźć zabójcę. Pomożesz nam? Nie przyszliście po mnie? Przyszliśmy do ciebie. Masz cenne informacje, chcę z tobą porozmawiać. Odłóż to. Proszę, odłóż nóż. No. Dziękuję. Ej, a to po co? Dla bezpieczeństwa. Uwaga, Andrzej. Masz.
Mam. Idziesz. Gdzie byłeś przez ostatnie 2 dni? U kuzyna. Gdzie konkretnie? Za miastem. W Lubaczowej. Numer 16. Dlaczego akurat tam zwiałeś? Ukrywałem się. Przed policją? Przed maczetą. Znowu mu odwaliło. Przyłapał mnie, jak całuje się z Sylwią, to spierdoliłem. Dlaczego akurat teraz wróciłeś? Bo dowiedziałem się, że w końcu siedzi i że Emil wylądował przez niego w szpitalu. Wiedziałeś o Sylwii? Nie. No przysięgam, naprawdę nie wiedziałem, no naprawdę chciałem jej poszukać, ale wtedy dowiedziałem się, żebyście ją znaleźli, że ktoś ją... Mieliśmy się wyprowadzić. Czekaliśmy tylko, aż będzie pełnoletnia. Będę potrzebowała danych kuzyna, żeby potwierdzić twoje alibi. Dzięki. Zaraz wracam. Rychlik. Ustaliłeś coś nowego? Dzięki. W kontakcie. Słuchaj. Wiedziałeś, że Sylwia Morwa była w 12 tygodniu ciąży? To twoje dziecko? Sprawa jest na recepcji. Pani sobie spocznie, poczeka. Nie spocznę, poczekam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Felicjo, pani nadal nie dostarczyła mi zdjęcia i opisu tego instrumentu. A ja chciałam powiedzieć, że ja już się wszystkim zajęłam. Jak to? Podjęłam pewne kroki i pan dzielnicowy nie jest mi potrzebny. A jakie to kroki? Już taka ostatnia do technologii to ja nie jestem. Poszukałam w internecie i znalazłam ogłoszenie ze skrzypcami, takimi samymi jak Antosia. Umówiłam się ze sprzedawcą. Chcę gotówkę dzisiaj po południu. A pani zdaje sobie sprawę, że to może być niebezpieczny człowiek. Już po transakcji może panią namierzyć i ponownie okraść. Ja to wszystko widziałam w serialach. Kupiłam sobie dodatkową kartę do telefonu i po rozmowie wyrzuciłam do kosza. Serial to nie życie. O której to spotkanie? 15:30. Niech pani tu na mnie poczeka. Nie chciałeś go, więc postanowiłeś pozbyć się problemu, tak? Chciałem mieć dziecko. Mhm. To znaczy, nie teraz. Za co mielibyśmy je utrzymać? Gdzie mielibyśmy mieszkać? U tego choleryka maczety, czy u mnie z bratem w 4 na 20 metrach kwadratowych? Sylwia najwidoczniej jednak chciała spróbować. Ale ona sama mi mówiła, że nie chce teraz, że to nie jest na to czas, że jeszcze, że może kiedyś. Planowaliście aborcję? Ale ona sama zaczęła ten temat. Nawet kazała mi hajs skołować. Powiedziała mi, że musi wyjechać za granicę na Słowację i że mam zebrać na to hajs. No i zebrałem 2000 złotych. I wszystko było już ustalone. Co to znaczy wszystko? No, że jednak w końcu u nas, to znaczy się w Polsce. Gdzie?
Nie w mieście, za miastem, dalej. Kto? Nie mam pojęcia. Kiedy? 3 dni temu. 3 dni temu. 3 dni temu się z nią widziałem, żeby ją pocałować na pocieszenie przed zabiegiem. Ale wtedy pojawił się maczeta i mnie przepędził. Ale byłem pewien, że ona tego samego dnia tam pojechała, no. Sama? Z Kingą. Z Kingą Pilecką? Przecież Kinga Pilecka nie przepadała za pasierbicą. Dlaczego miałaby jej pomagać? Dlaczego kłamiesz? Ja naprawdę nie kłamię, przysięgam. Ja sam się zdziwiłem, jak ona mi o tym powiedziała. Nie wiem, może Kinga nie chciała mieć bachora płaczącego w domu. Nie wiem, no. Podobno sama robiła kiedyś aborcję i sama jej znalazła to miejsce. Musi mi pani uwierzyć, naprawdę, no. Ja kochałem Sylwię, no. Naprawdę ją kochałem, ja jej bym nigdy nie skrzywdził. No. Proszę tu zostać. Oczywiście zostanę. Umawialiśmy się na ładny instrument. Nie widzę. Umawiałem się z kobietą i też jej tutaj nie widzę. Matka musiała zostać dłużej w pracy. Ja go odbiorę. Gdzie jest? Pan gra? Tak, codziennie. Nie będzie pan zawiedziony. Instrument pierwsza klasa. Ledwo rok używany. Kwota tak jak ustaliliśmy. A źródło? Jestem pierwszym właścicielem, nie musi się pan martwić. Antek? Antoś? Mama? Czarek? A w co ty mi wciągasz wnuka? To pani syn? A gdzie syn? Zięć od 7 boleści. Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Dokumenty poproszę. Tata, to policjant dzielnicowy. Pan wie, że może pan być zatrzymany z artykułu 291? Co? Za umyślne poserstwo, czyli handlowanie sprzętem pochodzącym z kradzieży. Ale rozumiem, że towar nie jest skradziony, a pan jest pierwszym właścicielem, jak mówi, tak? Jednak nakłanianie kogokolwiek, w tym nieletnich, do składania fałszywych zeznań jest przestępstwem. Zdaje sobie pan z tego sprawę. Antoś, dlaczego? Babciu, ja nienawidzę grać. Granie jest nudne i dla frajerów. No i chłopacy mają ze mnie bekę. Nie wiedzieliśmy, jak mam je powiedzieć, że od tego, żem poleniał, łby nam puchną. Przyznam się szczerze, że i mnie zęby bolały. Co? Kochanie, i tak drugim paganinem nie zostaniesz. Panie dzielnicowy, ja wiem, że ten paragraf to poważna sprawa. Ale daję panu słowo, że tym ancymonom dam takie prace społeczne, że im się odechce kombinowania do końca życia. To ja już nie wiem, co gorsze. Jedziesz już do domu? Jeszcze nie. Mam nowy trop. Jaki? Alibi konkubiny Olafa Maczety szwankuje. Babka się wycofuje. Mówi, że Kingi wcale z nią wtedy nie było. Ale to nie wszystko. Jadę z tobą. Od początku ta kobieta mi się nie podobała. Jasne. Czekaj. Dobra. Kulasa! Kulasa! A ty, Potoczny, wprowadzasz się tu, czy co? Kinga Pilecka. Widziałeś? Widziałem. Gdzie jest? W piwnicy.
Pewnie po zagrychę szła. Opija, przymknięcie, maczety. Ale jakby co nie wiecie tego ode mnie. Rzuć to! Rzuć to! Pod ścianę. Czego chcecie? Zostaw to. Twoje? Są ślady. Trzeba oddać to do sprawdzenia. To może być krew. Srew. Zostawcie mnie w spokoju, nic nie zrobiłam. To nawet nie jest moje, tylko Olafa. I co z tego, że Olafa? Tym zatłukłaś jego córkę? Jesteś zatrzymana w sprawie zabójstwa Sylwii Morwy. Odwróć się. Łap. Odwróć się! Ręka. Ała. Grzecznie. Idziemy. Nie masz mnie co pytać, nic ci nie powiem. Nic nie wiem. W dupie mam tę gówniarę, nic mnie nie obchodzi, co się z nią stało. Co robiłaś w noc zabójstwa Sylwii Morwy? Ty tak serio, kurwa? Mówiłam już dzielnicowemu, piłam z sąsiadką. Masz pecha. Bo sąsiadka wycofała zeznania, nie masz już alibi. Bo co? Bo obiecałaś jej 100 za krycie dubska. I jakoś jej nie dałaś. Jak nie dałam, jak dałam? Ale ta pizda jeszcze jedną chciała. Mataczenie w sprawie. Fałszywe zeznania, kradzież, narażanie życia nieletniej, zabójstwo. Powiem ci, grubo. Do niczego się nie przyznaje. Gówno macie, a nie dowody. To znaleźliśmy w twoich ciuchach. No i co? To są oszczędności. Każdy chowa do skarpety. Tak się składa, że to jest taka sama suma, którą Kamil dał Sylwii na zabieg, który notabene sama załatwiłaś. Ja niczego nie załatwiłam. To jest moja kasa. Są na nim ślady krwi. Ubijam nim szczury w piwnicy. Analiza wykazała krew i naskórek Sylwii Morwy. Miałam już dość tej gówniary, rozumiesz? Ojciec zbić ją potrafił, ale jakoś z chaty wyjebać już nie. A gdy jej nie było w domu, to Olaf był zupełnie innym człowiekiem. Spokój w domu był. Lubił żartować, takiego go kochałam. Myślałam, że jak gówniara zaciąży, to w końcu ją wykopie i będzie spokój na kwadracie. I co zrobiłaś? No to co się z takimi robi? Deratyzację. Sylwia miała 16 lat. To jeszcze dziecko. Dziecko. Kurwiszo na nie dziecko. Lepiej, że już jej nie ma. Przynajmniej będzie trochę spokoju. Będzie. Dla ciebie to nawet kilkadziesiąt lat. To jest kurwa! Chodź, kurwa! Który, kurwa?
kurwa, wstawaj, kurwa! A zachciało się teraz i co? Panny, kurwa, z grajka? Kto ją pochowa? Ojciec siedzi, matka nie żyje. Na pewno nie miała nikogo z rodziny. Nie, miała tylko mnie. To może ja mógłbym jakoś... Pomoże mi pan? Ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Pomogę. Nie wiem, może to nic wielkiego, ale... Ostatnio marzyliśmy, żeby wyjechać za granicę, ułożyć sobie życie na nowo, znaleźć robotę. Sylwia była niepełnoletnia. Wiem. I dlatego musieliśmy to tutaj znosić. Teraz jej nie ma. Brata masz. Będziecie teraz potrzebować bardziej niż kiedykolwiek. Chujowy ten Gorczak. Ale dobrze jest znaleźć tutaj czasami dobrą osobę. A jeśli coś jednak poszło nie tak, zabiją mnie? Spokojnie. Mama. Mama to ma głowę. Dziękuję. Wyrwaliśmy wczoraj kilka upierdliwych chwastów. I co? Dzięki komu? Dobra robota, mistrzuniu. Dziękuję. Jeszcze kilka takich akcji. I po czarnym nie będzie śladu. Twoje zdrowie. Pomocy. Co mamy? A młody chłopak. Zabrali go właśnie do szpitala, ale wyglądał jakby kombajn po nim przejechał. Znęcali się nad nim, ale go nie zabili. Tak jakby chcieli mu dać jakąś chorą nauczkę. Stop! Ręce nad głowę! Co jest, kurwa? Łeb, kurwa, zobaczysz! Kurwa, łeb, kurwa! Łeb! Puść mnie! Uspokój się! Znasz Filipa Wojczaka? Stój!